Dlaczego Thrones of Britannia zmarzła? Zacznę może od tego, że dzisiaj będzie nietypowo, ponieważ sobie podywagujemy, porozmawiamy o pewnym zapomnianym Total Warze, a mianowicie Thrones of Britannia. Total Warze, którego nie umieszkaliśmy niedawnymi czasy testować sobie i rozgrywać na streamie. Jeżeli chcecie nadrobić powtórki, to oczywiście gorąco, często i gęsto polecam kanał Znajomych Chomiczana na YouTubie, gdzie są powtórki zapisów naszych transmisji streamowanych. Natomiast dzisiaj chcemy się skupić na tym, aby wyciągnąć wnioski i podsumować sobie to, co udało nam się wyciągnąć na temat Thrones of Britannia, a przede wszystkim zrobić małe preludium do serii, która powinna też na dniach wystartować, tutaj już legalnej, legitnej serii, a z Thrones of Britannia, gdzie zagłębimy się od gameplayowej strony. Ale dzisiaj podywagujemy i przeanalizujemy, co poszło nie tak, dlaczego ta Thrones of Britannia jest zapomniana i dlaczego to jest de facto dobry Total War. Może jeszcze zanim zaczniemy naszą dogłębną analizę Total War Thrones of Britannia, powiedzmy sobie, czym on w ogóle jest, ten Total War, który miał premierę w maju 2018 roku, jak pozwoliłem sobie sprawdzić. Geograficznie skupiający się de facto na samych Wyspach Brytyjskich, więc mamy mocno ograniczony obszar, ale znacznie powiększony, jeżeli chodzi o wielkość mapy samych Wysp Brytyjskich. Natomiast historycznie umiejscowiony w IX wieku naszej ery i oczywiście z motywem przewodnim najazdów wikingów na owe Wyspy Brytyjskie, z anglosaksonami próbującymi zjednoczyć całe wyspy, z Walijczykami dbającymi o własną niezależność, ze Szkotami na północy czy Irlandczykami na sąsiedniej wyspie. Natomiast z tego, co udało nam się zaobserwować, to Thrones of Britannia mechanicznie jest blisko spokrewniony z Romą II oraz z Shogunem II, czyli oboma Total Warami, które de facto w pewnym sensie odniosły sukces i są dość pozytywnie oceniane. Więc reasumując to wszystko, co poszło nie tak, że Thrones of Britannia, mimo bycia dobrym Total Warem, stał się totalnie zapomniany. Naszą analizę pozwolę sobie zacząć od listy zawierającej zestawienie wszystkich obecnych graczy gier z serii Total War. Jak widać, już tak abstrahując, to generalnie jest kryzys, jeżeli chodzi o liczbę graczy Total Warów. Jak sobie kiedyś patrzyłem, to łącznie w wszystkie Total Wary gra mniej ludzi niż na przykład takie Hearts of Iron 4, co jest zatrważającą tendencją. Natomiast przechodząc już do właściwej treści, to Warhammer Trójka, zwany potocznie wyrobem Total Waropodobnym, no wiedzie niepodważalny prym, jeżeli chodzi o obecną liczbę graczy Total Warowych, ponad 23 000. Następnie mamy długo nic, Trzy Królestwa 6300, Rom 2 4000, Medieval 2 3000 oraz Shogun 2 z Empirem po 2000. I daleko, praktycznie na samym dnie Total Warowym znajduje się Total War Saga Thrones of Britannia z aktualną liczbą graczy sięgającą ledwo 250 grajków. Jak sobie zestawimy tych 250 graczy Thrones of Britannia z obecną liczbą najpopularniejszego Total War'a Warhammera 3, to jest różnica, uwaga, praktycznie 100-krotna. 100 razy więcej ludzi klika wyrób Total Waropodobny niż Thrones of Britannia. Jeżeli zestawimy sobie to do Roma 2 i Shoguna 2, z których Thrones of Britannia bardzo dużo czerpie, no to też mamy znaczącą różnicę, 4000, 2400 do 250. Ale jeżeli Thrones of Britannia podstawimy już do innych nowych Total Warów, również zawierających tylko wycinek mapy świata, powiedzmy, czyli Total War Pharaon Dynasties, nawet weźmiemy to Dynasties, to są tego zupgrade'owanego Faraona, czy Total War Saga Troy. No tutaj mamy, przypominam, zestawienie, tylko to są wartości steamowe, tak? Nie bierze pod uwagę Epica, czy jakichś innych platform, już abstrahując od ludzi, którzy gdzieś tam sobie na własny sposób Total War ogarnęli, ale myślę, że to może być dobre procentowe porównanie, jeżeli chodzi o liczbę graczy i faktycznie dające do przemyśleń. Możemy jeszcze zerknąć na jeden wykres już dotyczący samego Total War Thrones of Britannia. W piku na premierę w maju 18, tak, w maju 18 prawie 23 000 graczy. No jak na premierę to nie jest źle, ale jak na Total War'a to jest dobry wynik.
I po miesiącu z 23 000 odchodzi 20 000 graczy. Przypominam, że to jest Total War, to nie jest gra typu fabułkowy, jakiś RTS single player, gdzie przechodzisz raz i zapominasz. Tylko to jest Total War, do którego w sumie wracasz, bo różnymi kampaniami, różnymi frakcjami przychodzi. Więc po miesiącu mamy spadek o 20 000 graczy. A dzisiaj, w 2025 roku, to liczba graczy waha się w okolicach 500. Żeby rzetelnie podejść do analizy tych wykresów, zestawimy sobie to jeszcze z ROM 2 i Warhammerem 3. ROM 2 na premierę w 2013 we wrześniu, prawie 120 000 graczy. Po miesiącu spadek do 40 000, czyli praktycznie trzykrotnie mniej. Tylko pamiętajmy, no, znaczy ci, którzy pamiętają, to wiedzą, że ROM 2 na premierę był problematycznie to mało powiedziany. I de facto liczba graczy, nie licząc tutaj tych rozszerzeń i chyba wersji Augusta, która weszła w 2015 roku, wbijając z powrotem 40 000 graczy, no to gdzieś tam sobie stabilnie spada i trzyma się w okolicach dziennie nawet 10 000 plus minus. Jeśli chodzi o wyrób, to Total War podobny, na premierę niewiele więcej co ROM 2, bo 160 000. Na premierę, z tego co pamiętam, też był problematyczny. Spadło do 8 000. Potem wchodziły te masę DLC-ków i zmian i faktycznie tutaj mamy troszeczkę rollercoaster dosłownie, jeżeli chodzi o liczbę graczy wyrobu Total War podobnego, zwany potocznie Warhammerem 3, ale ta liczba graczy jest satysfakcjonująca i to jest Total War, który gdzieś jako jedyny ciągnie te wyniki. No i chcąc nie chcąc ciągnie całą serię Total Warową i nie chce umrzeć niestety. Do kwestii dlaczego Warhammer 3 to jest wypaczenie i na dłuższą metę szkodzi Total Warom, może kiedyś też sobie pogadamy na poważnie. Dzisiaj tylko sobie porównujemy statystyki, bo dzisiaj tematem przewodnim jest Thrones of Britannia. Pod kątem ceny nie wiem, czy warto analizować Thrones of Britannia, bo wiecie, że na Steamie dla Polski, w polskiej walucie zwykle są zawyżone ceny, 170 zł, to jest totalnie nieakceptowalne. Gdzieś tam kiedyś prawdopodobnie była promocja za 33 zł. Ale są strony, na przykład Eneba z Linkacza Zająca, gdzie za 35 zł można legalnie piękną nową wersję Thrones of Britannia sobie zakupić. Także kwestię ceny myślę, że możemy pominąć. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź samemu, kupuj na Enebie. I tym samym przejść już do właściwej analizy gry. Dalsze dywagacje podzieliłem na kilka dziedzin, żeby faktycznie rzetelnie i źródłowo podejść do tego Total War'a Thrones of Britannia. Zaczniemy, myślę, że od mapy kampanii. Mapa kampanii i to, co się na niej dzieje. Jak widzimy, mapa kampanii jest okrojona do samych Wysp Brytyjskich. Czy to oznacza, że fizycznie mapa, liczba osad jest mała? No nic bardziej mylnego. Nie będę ukrywał, że nie chciało mi się siedzieć i liczyć każdej pojedynczej prowincji w Thrones of Britannia. Dlatego pogooglowałem i znalazłem sprzed kilku lat wpis na Reddicie, gdzie ktoś faktycznie przysiadł i policzył, i nawet zestawił do Shoguna 2, czyli faktycznie nie tylko ja zauważyłem, że do Shoguna 2 ten Total War jest dość podobny. W Shogunie 2 mamy 65 prowincji, z tego co ktoś tutaj policzył. No musimy zaufać, to by się mniej więcej nawet zgadzało. Natomiast w Thrones of Britannia mamy 61 głównych prowincji, które rozbudowujemy. One generalnie mają po 6 kafelków, to jest kluczowe. Ale poza głównymi osadami są jeszcze te pomniejsze osady, coś w stylu Roma 2, nie? Gdzie mieliśmy region i była jedna duża osada i kilka pomniejszych. W sumie w Warhammerze też tak jest. Z tym, że te pomniejsze osady przypięte do stołecznych prowincji mają 2 albo 1 slot budowlany. Ale łącznie liczba tych prowincji daje nam 227 miast, wiosek, zwał jak zwał. 227 prowincji jako oddzielnych jest. To jest dużo. To jest dużo, jak na same patrzymy Wyspy Brytyjskie. Z tym, że te 227 osad nie jest równomiernie rozłożonych, tylko oczywiście pod kątem historycznym, geopolitycznym i tak dalej. Prawie połowa jest z samej Anglii, 103, Walia 20, Szkocja 37, Irlandia 56 i gdzieś tam na tych wyspach dookoła mniejsza liczba prowincji. No ale widać, że zdecydowanie gęściej na południowym, powiedzmy, obszarze mapy, tym bardziej zurbanizowanym, też gdzie w sumie więcej się dzieje, jest najwięcej frakcji. Tak mapa kampanii prezentuje się już de facto w samej rozgrywce i faktycznie na pierwszy rzut oka liczba prowincji może przytłoczyć. Porównując na przykład do tego dalej Shoguna 2, to też niby w Shogunie 2 mamy de facto same wyspy japońskie i też jakby nie patrzeć, liczba osad jest ściśnięta. Tylko w Shogunie 2 jest taka różnica,
że one są rozciągnięte, no z uwagi na kształt wysp japońskich, a druga sprawa, że na wyspach japońskich mamy bardzo dużo gór, wyżyn i tak dalej, robiących naturalne granice i odseparowujące poszczególne regiony. No jest tak? No oczywiście, że jest tak. Nie licząc już o tym, że wyspy japońskie mamy podział na te 3 główne wyspy, nie? Do dziś nie pamiętam, jak one się nazywają. Siuku, Honshu, coś tam, Siusiu. Natomiast jeżeli spojrzymy na Thrones of Britannia, to mapa kampanii jest de facto dużo bardziej różnorodna. Zaczynając od regionu angielskiego, no to w większości przypadku mamy równiny okraszone dużą ilością bagien, terenów podmokłych. Od czasu do czasu drawią się jakieś niewielkie wyżyny, dużo lasów, ale generalnie zamysł jest taki, że te osady są blisko, są gęsto naciapane i nie ma problemu, żeby przechodzić z jednej osady do drugiej w ciągu jednej tury, a nawet z dużą ilością zapasów w zasięgu ruchu. W Walii sprawa ma się troszeczkę inaczej, bo mamy jedno rozciągnięte pasmo górskie, które rozdziela Walię i osady wokół niej i de facto skupia nas tylko w okolicach wybrzeża. Jeżeli udamy się na północ do Szkocji, to robi się dużo ciekawiej, bo te osady są wciśnięte między przełęcze górskie. Troszeczkę mamy klimat podobny już może do Szoguna nawet, właśnie do Szoguna, że te osady są gdzieś tutaj porzucane. Chociaż tam, gdzie są równiny, to faktycznie jest tych osad więcej naciapanych, więcej się ich znajduje, a na tych wysokich Highlandsach szkockich nawet nie mamy za bardzo osad, tylko gdzieś tam w dolinach wciśnięte, troszeczkę jakby, nie wiem, nawet fiordy nordyckie gdzieś tam miały być zamieszkane. Mamy ciekawy motyw tych wysepek, do których przejdziemy, jak będziemy omawiać sobie poszczególne frakcje, bo wikingowie często z nich gęsto korzystają. To jest fajny patent, że na tych wysepkach są jakieś pomniejsze, większe osady, które coś tam robią. Natomiast Walia to jest troszeczkę bardziej rozciągnięta Anglia, w sensie osady też są na równinach w większości przypadków, też są okraszone terenami podmokłymi, jednak tych osad jest mniej i te odległości są większe, ale jeżeli chodzi o klimat przemieszczania się po mapie, zasięg ruchu, to de facto mamy niziny w Anglii. Graficznie można by powiedzieć, że to jest ROM 2 troszeczkę może z domieszką Attilli, żeby faktycznie był ten IX wiek. Jednak przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli kafelki w nowych Total Warach. A kafelki w nowych Total Warach to de facto jest ROM 2. To de facto jest ROM 2. Jeżeli spojrzymy sobie na mapie kampanii, na cały region, to on składa się zawsze z jednej dużej prowincji, gdzie jeżeli się nie mylę mamy zwykle po 6 kafelków i ten region prowincji, stolica robi po prostu za miasto i do którego są przypięta jest różna liczba wiosek. Ta liczba wiosek może się wahać od jednej chyba do maksymalnie 5 albo 4 i jeżeli chodzi o kafelkowy system rozbudowy, to mamy znowu Roma 2, ale troszeczkę zupgrade'owanego o rozwiązania z Shoguna 2. Mianowicie, jeżeli chcemy dodatkowy kafelek w głównej osadzie, to żeby go rozbudować, to nie mamy jak w Romie 2 się wykorzystywało wzrost populacji, tylko tutaj rozbudowujemy za pomocą stawiania coraz wyższego poziomu głównego budynku w osadzie. Czyli mamy de facto Shoguna 2, nie? W Shogunie 2 jak chcemy kolejny kafelek odblokować, to trzeba tą cytadelę śmieszną rozbudować, japońską. Tutaj natomiast rozbudowujemy główny budynek, który trzeba zaznaczyć, że jest różny w zależności od tego, no, akurat takie same się trafiam, ale w zależności od tego, jaka jest osada. I tu jest rozwiązanie Roma 2 mocno, mianowicie, że osady się w czymś specjalizują, są w czymś stechowane. No jeżeli chcemy więcej zysków ciągnąć z tej osady, plus z wiosek do nich przypiętych, no to będziemy prawdopodobnie ciągnąć ścieżkę rozbudowy i dostawiać kolejne budynki, które będą się łączyć ze specjalizacją samej osady. I według mnie, jeżeli mamy już żyć w systemie kafelkowym, to jest póki co najlepsze rozwiązanie, stosowane wszędzie, nawet w najnowszym Faraonie, jakby nie patrzeć. Wszędzie jest stosowane, nie licząc wyrobu Total War podobnego, bo tam rozbudowanie nie ma żadnego sensu, ani logiki, ani przyzwoitości. Natomiast pozostając przy prawdziwych Total Warach, to jest chyba najlepsza i przede wszystkim najprzyjemniejsza, najbardziej satysfakcjonująca opcja rozbudowy pod kątem kafelkowym. Jeżeli mówimy o wioskach, które są przypięte i też są stechowane, w Thrones of Britannia zawsze będziemy mieli dwie opcje rozbudowy tej budynku w tej wiosce i zawsze one będą się czymś różnić. Zwykle to jest, żeby też stechować z głównym budynkiem albo całą prowincję, znaczy cały region pod dany zasób, dany dochód sfokusować. Zwykle jest to przemysł, albo handel, albo rolnictwo, albo dochód z dóbr kościelnych.
Oglądając na samą listę dostępnych budynków, trzeba wziąć pod uwagę, że te osady faktycznie są tak stechowane, że w niektórych osadach będziemy mieli dostęp do większej puli budynków, w innej mniej będziemy mieli dostępu, ale generalnie można faktycznie dużo sobie różnych ścieżek wybrać pod rozbudowę danego regionu. Albo wykorzystujemy lokalny surowiec, dalną specjalizację regionu i wyciągamy z niej więcej profitu, albo w ramach potrzeby, nie wiem, bardziej się fokusujemy na tym, żeby więcej żarcia w razie potrzeby, więcej jedzenia produkować, czy może ją bardziej ufortyfikować. Podział polityczny, mapy kampanii, w miarę możliwości oczywiście odzwierciedla historyczny kontekst. Najsilniejsze anglosaskie królestwo, czyli Wessex ze swoimi wasalami, podupadająca Mersja, podzielona Walia, pokłosie wielkiej wikińskiej armii w postaci tych wszystkich państewek wikingów, mniej lub bardziej scentralizowanych w postaci Northumbii i East Anglii, podzieloną Szkocję, nękaną przez wikingów z wysepek, czy równie podzieloną Irlandię. I dla każdego tego charakterystycznego regionu na Wyspach Brytyjskich mamy zawsze po dwie grywalne frakcje z unikalnymi mechanikami oraz unikalną fabułką i questami dla nich przygotowanymi. Póki jeszcze jesteśmy w temacie mapy kampanii, poruszmy kwestię interfejsu, gdyż właśnie gdy sobie przeglądałem wszelakie recenzje, jednym z minusów Thrones of Britannia był właśnie tenże interfejs. I o ile interfejs jest czytelny i jego rozłożenie, projektowanie pozwala swobodnie dobrze poruszać się i klikać poszczególne rzeczy, to już sam jego, powiedzmy, wygląd, kolory i tak dalej, stylistyka, no to jest mocno subiektywna ocena. Faktycznie Thrones of Britannia ma charakterystyczne, na przykład te karty jednostek, unikalnie to wygląda, więc albo się komuś będzie podobać, albo nie, ale jeżeli chodzi o czytelność, od razu widać jakie typy jednostek, pod ręką mamy wszystkie modyfikatory armii i od razu widzimy ile utrzymanie armii kosztuje. Podobnie sprawa ma się z rozbudową prowincji, sprawdzaniem, testowaniem co gdzie opłaca się budować. Nawet patrząc jak bardzo to jest rozbudowany system rozwoju postaci, zwłaszcza w późniejszej fazie gry, dzięki temu interfejsowi właśnie specyficznemu można sobie ładnie, szybko posprawdzać poszczególne wartości dla każdego gubernatora czy generała. Nie mówiąc już o tym paseczku u góry ekranu, który daje ci najważniejsze informacje na temat frakcji, czy na przykład podgląd całej dostępnej mapy świata w stylu takim de facto z Roma 2. Także jeżeli chodzi o interfejs, najważniejsze, że jest czytelny, że pozwala sprawnie się poruszać, wygląd kwestia subiektywna, mi osobiście pod klimat dziewięciowiecznej Brytanii jak najbardziej takie karty jednostek pasują. Zostawmy na chwilę mapę kampanii, do niej jeszcze wrócimy jak będziemy mechaniczki sobie omawiać. Skupmy się teraz na bitwach, bo bitwy tutaj są piękne. Piękne pod warunkiem, że ktoś lubił spocone, krwawe bitwy z Roma 2. Poruszając temat bitew, zacznijmy jednak może od samych map bitewnych, bo tutaj też będzie skojarzenie do Roma 2, jeżeli chodzi o mapy bitewne. No każdy, kto grał w Roma 2 czy nawet w Attille, to będzie wiedział, że mapy bitewne tam może idealne nie są. Zwykle to są jakieś płaskie równiny, czasem jak gramy na pustyni jakieś wydmy, czasami się trafią jakieś nieprzebyte lasy, ale generalnie mapy są dość miałkie i nudne. Jeżeli chodzi o Brytania, to jest podobny klimat renderowania, tworzenia tych map, na których toczymy bitwy, jednak tutaj się troszeczkę postarali i dodali więcej rzeczy, więcej obiektów, więcej jakichś rzek, zabagnionych terenów, głazów, lekkich wzgórz, które urozmaicają pole bitwy. Nie jest to może jakiś poziom typu nawalone rzeczy jak w najnowszym Pharaon Dynasties. Tak, wiem, porównałem do Pharaon Dynasties, ale jeżeli ktokolwiek grał bitwy w Pharaon Dynasties, ten wie, że tam mapy bitewne są chyba najlepiej zrobione w Total Warach, jeżeli chodzi o kształtowanie możliwości terenu, jakie nam dają, stosowanie różnych taktyk i musimy się dostosować do tego terenu. Tak więc Thrones of Britannia aż tak przyjemnie nie jest, ale też da się toczyć porządne bitwy na dobrej mapie. Natomiast jeżeli mówimy o mapach z oblężeniem, gdzie szturmujemy albo bronimy miasto, to ja nie rozumiem czemu, ale Brytania ma tak skonstruowany tryb oblężeń, że się dobrze klika. Tak więc może Thrones of Britannia dynamicznej pogody na mapie bitewnej nie ma, warunki pogodowe, które wpływają na przebieg bitwy,
Ale kolejnym z atutów Brytanii są, uwaga, bitwy oblężnicze. W większości Total Warów bitwy oblężenia, zwłaszcza szturmy, są niechętnie klikane, natomiast Thrones of Britannia rozwiązane jest tak, że oblężenia nie dają jakichś gigantycznych bonusów stronie broniącej się. Oczywiście mamy wał ziemny z murem, mamy wieżyczki, ale te wieżyczki nie są uciążliwe. Mamy dodatkowy garnizon jako obrońcy. Jednak sam szturm przebiega w taki sposób, na miasta są tak zaprojektowane te mapy bitewne. Da się taktycznie podejść do tematu szturmu i wykorzystując jakieś taktyczne podejście, manewrowanie jednostkami w dużych mapach miejskich, i nie ukrywajmy tego słowa, dużych mapach miejskich, jeszcze podzielone na takie sektory, tam te wioski są tak zrobione, miasta, bo wioski, szturmy na wioski to mamy podobne jak w Romie Dwójce, mamy takie miasteczka z placem, którego bronimy otwartym, możemy wykorzystywać zabudowę, czy jakieś krzaczki, pola wokół tych wiosek. Natomiast jeżeli mówimy o miastach Thrones of Britannia, one są zrobione tak, że mamy tam kilka sektorów, jeżeli chodzi o szturmowanie, i faktycznie można stoczyć przyjemną bitwę, zwłaszcza jeżeli na przykład desantujemy się od strony morza łodziami wikingów i przybijamy do portowej części miasta. Jeżeli jesteśmy natomiast obrońcami, no to faktycznie wtedy nie możemy po prostu stanąć na murach pod wieżyczką i trzymać wroga tak długo, aż po prostu wypalimy jego siły, tylko jeżeli oponent jest na tyle potężny, że może w kilku miejscach przebijać nam się do osady, to musimy gdzieś tam taktycznie podejść, w odpowiednich miejscach się rozstawiać, w odpowiednim momencie cofnąć się na kolejne sektory do obrony miasta. Jednostki, wygląd jednostek, znowu odwołujemy się do Roma 2, bo to jest czysty, piękny Rom 2, jeżeli chodzi o wygląd jednostek. Tu mogę z całą swoją wiedzą Total Warową zaświadczyć, że Rom 2 ma najładniej zrobione jednostki, jak jeszcze do tego dorzucimy możliwość modowania, a modów do Thrones of Britannia jest sporo i cały czas, o dziwo, aż sam się zdziwiłem, powstają nowe. To faktycznie wygląd jednostek, animacje tych jednostek, fizyka, jak oni walczą, poruszają się, no wygląda to ładnie, wygląda to naprawdę klimatycznie. Jednak jest mankament Brytanii w postaci różnorodności jednostek i ten mankament raczej wynika z okresu, w jakim jest Thrones of Britannia miejscowiony, czyli ten IX wiek Wysp Brytyjskich, gdzie mamy ograniczoną pulę jednostek. Znaczy ona jest ograniczona, ale z drugiej strony jest rozszerzona. Mamy bardzo mało kawalerii, ta kawaleria niewiele robi. Praktycznie nie występuje artyleria. Z kolei w przypadku jednostek dystansowych mamy już troszeczkę większą różnorodność. Generalnie dzielą się na oszczepników i łuczników, z tym, że tych rodzajów jest więcej. Niektóre frakcje nawet się specjalizują w jednostkach dystansowych, więc mają unikalne jednostki. Natomiast crème de la crème i główna część bitew w Thrones of Britannia polega na topornikach, włócznikach i miecznikach. I tych jednostek jest bez liku. I jak na przykład mówię o topornicy, to nie jest jeden rodzaj toporników, ewentualnie wyższotierowa jednostka z lepszymi statystykami, tylko mamy toporników, na przykład dwuręczne topory z słabym pancerzem, specjalizującym się w na przykład przełamywaniu shield walli. Mamy dostęp do toporników, którzy mają malutkie toporki, ale gigantyczne tarcze. Ich celem jest utrzymanie shield walla i tym toporkiem gdzieś tam kręcenie, kąsanie oponentów. Toporników typu berserkerzy rzucający się w szał z jednostka, na którą tracimy dostęp. W podobnym przypadku jest z miecznikami czy włócznikami. Tamtych roster jednostek w jednej tylko dziedzinie jest duży. No i oczywiście z tego rosteru jeszcze te jednostki mają dostęp do wyższotierowych, upgrade'owych ulepszeń. Skoro już wiemy, jak wyglądają mapy bitewne, do jakiej puli mamy dostęp, jeżeli chodzi o jednostki, no i że mechanicznie, technicznie te bitwy to jest zupgrade'owany Rom 2, no to musimy się przygotować, że te bitwy, zwłaszcza te duże, z wyrównanymi siłami, będą długie. Będą długie i będą polegały na tym, że trzeba będzie stosować taktyczki. Trzeba będzie stosować taktyczki, to nie będzie głupie posyłanie jednostek do przodu. Zwłaszcza, że jedną z głównych mechanik stosowaną praktycznie przez wszystkie strony w Thrones of Britannia jest umiejętność stawiania shield walla, który daje solidne bonusy do obrony. Co prawda atak wtedy tych jednostek jest mocno ograniczony, ale shield wall faktycznie stawia mocną zaporę na mapie bitewnej. I jak z jednej strony mamy ograniczoną kawalerię, ona oczywiście występuje i to w różnych wariantach. Na przykład popularna jest kawaleria z oszczepami na Wyspach Irlandzkich. Gwardia Generalska też jest w postaci często kawalerii. Natomiast kawaleria jako zwykle ta najbardziej manewrowa jednostka
jest średnio użyteczna, dlatego tutaj trzeba dużo więcej poklikać piechotą, pomanewrować tymi topornikami, pokontrować jednostki wroga, wiedzieć gdzie, w którym miejscu uderzyć, wykorzystywać to ukształtowanie terenu, jakieś budynki, często się trafiają jakieś głazy, na które można obchodzić, które mogą być na przykład zabezpieczenie z jednej strony Shield Walla, więc faktycznie bitwy w Thrones of Britannia są, jak ktoś lubi bitwy w Roma 2, to w Thrones of Britannia też mu się spodobają, bo są dłuższe, są bardziej zacięte, trzeba pokminić, pomanewrować, jeżeli chce się optymalnie dobrze stoczyć bitwę, no a nagradzani jesteśmy tym, że są bardzo kinowe, Gdy już poślemy naszych żołnierzy na walkę na śmierć i życie, to sobie przyzumujemy, włączymy tryb kinowy i możemy z uśmiechem na twarzy patrzeć, jak kończyny latają lewo, prawo, jak się szarpią za tarcze, toporki tkwią w hełmach z czaszkami i trzeba je siłą wyrywać. Także miód na uszka dla wszystkich spaczonych totalem krigowców. Wróćmy na mapę kampanii, bo tutaj mam jeszcze kilka kwestii do poruszenia. Zaczniemy może od technologii, bo technologie to jest coś, co kuleje. To jest duży minus. Ja wiem, że ciężko zrobić dobre drzewko technologiczne i to jeszcze ciekawe, dające sensowne bonusy, ale tutaj jest naprawdę w Thrones of Britannia po macoszemu to zrobione. Techy są generalnie w większości wszystkie dla takich samych i no po prostu je robisz, żeby robić. Głównie i podczas rozgrywki to fokusujesz się na technologiach, które odblokowują ci nowe jednostki i zwiększają pulę do rekrutacji nowych jednostek. Ale tak czy siak, drzewko technologiczne, jak o Thrones of Britannia mam zaskakującą dobrą opinię, tak drzewko technologii kuleje. Pod kątem dyplomacji ten Total War też się za bardzo nie wyróżnia, dość ograniczona dyplomacja, taka sztampowa, też troszeczkę porównywalna do Roma 2. Ciekawe jest to, że docelowo mamy na start handel ze wszystkimi frakcjami, z którymi nie toczymy wojnę. Każda frakcja handluje z każdą, o ile nie są w stanie wojny między sobą. Bardzo mała pula frakcji ma dostęp do tworzenia konfederacji, anektowania frakcji pokrewnych kulturowo. Duży minus za brak możliwości w dyplomacji wymiany pomiędzy osadami, co jest bardzo irytujące, jak masz praktycznie cały region, a brakuje ci tej jednej małej zafajdanej wioski i sąsiad ją ma, którego lubisz, byście mogli pohandlować, ale nie ma takiej opcji, nie wymienicie się wioskami i wioska będzie u sąsiada i nie możesz 100% czerpać dochodów, potencjału z prowincji, bo na przykład cała osada jest pod przemysł, jedna wioseczka produkuje gdzieś tam jakieś żelazo, ołów wydobywa. Natomiast cała reszta taka podstawowa jest pakty nieagresji, tutaj to się nazywa deklaracja przyjaźni, sojusze, pakty defensywne, wasalstwo, boty też w miarę logicznie się zachowują, ja ich logicznie się zachowuję, jeżeli chodzi o dyplomację, patrząc na relacje między wami, potencjalne korzyści terytorialne czy różnice w siłach. Jest 10 grywalnych frakcji i każda frakcja posiada własne unikalne mechaniki. Oczywiście własną fabułkę, własne lore, własne questy, ale teraz skupmy się o tych mechanikach. Te mechaniki są mniej lub bardziej przydatne, mniej lub bardziej potężne, wpływające na rozgrywkę. Na przykładzie Wikingów z Dylfinu, przyszłego prawdopodobnie Dublinu, jeżeli się nie mylę, którymi miałem okazję klikać. Mechanika taniej siły roboczej, trybutu czy dekrety unikalne dla każdej frakcji. W naszym przypadku tutaj mamy na przykład możliwość wysyłania ekspedycji Wikingów na Ruś, Islandię, na Morze Śródziemne czy na wybrzeże do Francji i tam za pomocą eventów decydujemy, co dalej ta wyprawa będzie decydować, także ciekawe rzeczy do klikania dla urozmaicenia tradycyjnej kampanii w Total Warze. Natomiast wspólną mechaniką dla wszystkich frakcji jest to, że poza zwykłym dochodem w postaci złota mamy również jedzenie, za które musimy utrzymywać armię. Jednostki są tańsze, jeżeli chodzi o utrzymanie w złocie. Są stosunkowo tanie, nawet te wysokopoziomowe. Natomiast każda armia musi mieć żarcie. Żarcie dodatkowo wpływa na to, ile supplyów posiadamy, jak osady się rozwijają, jak szybko jednostki się uzupełniają, a frakcje chyba anglosaskie mają dodatkowe profity z nadwyżki jedzenia. Jeśli chodzi o zarządzanie rodem, generałami i zarządcami, to jak ktoś chce przypocić i efektywnie rozdysponować sobie poszczególne postacie, no to jest trochę klikania i trochę ogarniania. Każda z postaci ma jakieś unikalne perki specjalizujące się, nie wiem, w rolnictwie, w przemyśle, w walce
i niektóre postaci chcemy jako gubernatorów, innych jako zarządców. Te postacie też zdobywają perki z czasem, my też możemy upgrade'ować te perki za pomocą bardzo specyficznego i w sumie przyjemnego, na dłuższą metę prostej ścieżki przyznawania followersów. Dodatkowo jest chyba unikalna mechanika, w żadnym talorze czegoś takiego nie było, że naszym postaciom możemy przyznawać estate'y posiadłości. Są 3 rodzaje posiadłości: kościelne, miejskie i rolnicze. Przyznawanie im tych estate'ów daje poszczególne bonusy, wpływa też na ich influence. Trzeba dbać na przykład, żeby postać nie była zbyt wpływowa, bo może chcieć się zbuntować przy niskiej lojalności. A na przykład jeżeli są zarządcami, mają dużo posiadłości rolniczych na przykład, to dostają szybsze uzupełnienie armii, większe moralki, no bo bezpośrednio swoich posiadłości, powiedzmy, finansują armię, którą dowodzą. A same estate'y zdobywa się przez podbój wrogich prowincji, gdzie są estate'y posiadłości, albo rozbudowując na wyższy poziom kluczowe budynki. Poza fabułką i misjami unikalnymi dla poszczególnych frakcji, główne cele kampanii też są zrobione w taki sposób, że możemy de facto sami decydować, który z tych sektorów chcemy ukończyć i zaliczyć sobie kampanię. Albo zwykły conquest, albo mamy taki podbój typowo fabułkowy pod daną frakcję, jak się jesteśmy już na tym delfinie wikińskim. Ten delfin wikiński to tacy wikingowie, ale bardziej handlujący. Na przykład jeżeli chcemy historycznie fabułkowo osiągnąć zwycięstwo, to musimy zajmować poszczególne miasta portowe na wybrzeżu. Miasta w głąb Londynu nas interesują tylko miasta portowe. Możemy też osiągnąć zwycięstwo w kampanii poprzez posiadanie kluczowych katedr kościelnych, czy posiadanie dużego poziomu fejmu, sławy. Jak już wspomnieliśmy o kościółkach, to tu jest akurat minus, jeżeli chodzi o Thrones of Britannia, coś co mi się średnio podoba, a raczej ma niewykorzystany potencjał. Mianowicie tu nie ma kwestii religijnej, tu wszyscy docelowo są chrześcijanami. Oczywiście możesz wybrać, czy bardziej podążasz ścieżką pogaństwa, zwłaszcza dla frakcji postwikińskich, czy jesteś prawilnym, ładnym, uśmiechniętym chrześcijaninem, ale nie ma czegoś takiego, że mamy w prowincjach mamy religię, trzeba chodzić, nawracać, mamy misjonarzy. O, właśnie, kolejny z minusów jest to, że nie ma w ogóle agentów. Nie ma żadnych agentów, szpiegów, kapłanów, niczego nie ma. Nie wiem, czemu z tego zrezygnowali, szkoda wielka. A wracając do religii, to nie ma tej kwestii religii. Natomiast jest inna mechanika, może to nie jest mechanika na podstawie ile jest danej kultury w prowincjach, bardziej tu chodzi o przynależność państwową, przynależność do danego władcy. I ona nie jest jakoś ani bardzo wymagająca, nie jest to trudno wbijać, po prostu wystarczy zajmować osady. Są niby specjalne budynki, ale to ma tak mały impact, głównie na zadowolenie. Posiadanie wrogiego wpływu, chciałem powiedzieć kulturalnego, no ale to nie jest kulturka, wrogiego wpływu państwowego czy innego władcy na dany region, że ta mechanika jest całkowicie do pominięcia, więc nie ma ani kwestii religijnej, powiedzmy chrześcijaństwa i nordyckich pogan, kultury też nie ma, ścierającej się ze wszystkich stron, mamy po prostu przynależność do poszczególnych państw, władców. Thrones of Britannia ma też unikalny system ładu publicznego, mianowicie każdy ujemny stopień zadowolenia w prowincji daje procentową szansę na wybuch rebelii co turę. Na przykład w tej prowincji mamy minus 5 do zadowolenia, więc co turę jest 5% szans, że striggeruje nam się rebelia. Oczywiście w zależności co wpływa pozytywnie, a negatywnie na ład publiczny, do tego jest od groma, budynki, zarządcy, dekrety, eventy, przynależność tej kulturki, tego jest masę stacjonująca armia, więc tego może poruszać nie będziemy, jak w sumie w każdym talorze obecnie. Natomiast no ciekawe jest to, że to jest ta procentowa szansa na rebelię. I dlaczego o tym wspominam? Bo to jest de facto ważne. To jest de facto ważne, bo o ile główne prowincje posiadają garnizony, mniejsze, większe, można je tam rozbudowywać, stawiać specjalne budynki do garnizonów, o tyle pomniejsze osady, te wioseczki, one nie mają domyślnie żadnych garnizonów. Nigdy mieć ich nie będą. Jeżeli tam nie postawimy armii, to ta wioska nigdy nie będzie miała garnizonu. A w zależności, że mamy co turę zawsze jakąś tam procentową szansę na rebelię, nawet przy minus 1 mamy 1% szans co turę na rebelię, triggeruje nam się armia buntowników, która może od razu po striggerowaniu pójść i zająć nam pięknie rozbudowaną, ale w ogóle niebronioną wioskę gdzieś na naszych plecach, bo przez chwilę ludność była niezadowolona. I to był jeden z głównych argumentów, dlaczego Thrones of Britannia się nie przyjęła. No bo jeżeli mamy kawał już kampanii za nami, kontrolujemy porządny teren i nagle nam się jakieś dzikie rebelie odpalają,
na które nie mamy większego wpływu. Są one de facto trochę losowe, bo przy 5% na rebelię, no to ciężko pilnować każdej osady, każdej wioseczki. No to faktycznie człowieka mogło rozsierdzić, żeby biegać i pilnować tych osad. Dlatego o ile Thrones of Britannia sama z siebie jest dobrym Total Warem, te właśnie takie mankamenty można w bardzo prosty zatentegować modyfikacjami. Jak ja sobie przejrzałem, to jest naprawdę sporo modyfikacji, które naprawiają najgorsze bolączki tego Total War'a. No i są jeszcze rozbudowane mody, które całkowicie odwracają system wartości, balans, statystyki. To już na własną metę można sobie klikać, ale taka prosta modyfikacja, która dodaje garnizony do tych wiosek, które się zwiększają wraz z wyższym poziomem, a faktycznie ma mocny impact na rozgrywkę. To nie są jakieś garnizony typu pełna armia, tylko z każdym poziomem rozbudowanej wioski dostajemy większy garnizon, żeby na przykład bronić się przed takimi pierdółkowatymi bandyckimi armiami. A jak już o bandyckich armiach mowa, co jakiś czas mamy najazdy wikingów. Tych wikingów prawdziwych, znaczy prawdziwych wikingów, tych wikingów ze Skandynawii co jakiś czas jeszcze tutaj przypływają. Od jednej do kilku armii na różne rejony Wysp Brytyjskich, nie tylko do tego Wessexu, do południowej Anglii. Na przykład do Irlandii się zdarzają też najazdy jakichś wikińskich armii. Przypływają na swoich łodziach, plądrując, grabiąc i trzeba faktycznie mieć się na baczności. I gdy tylko pojawi się event, że zbliża się armia wikingów, potem na horyzoncie gdzieś ją tutaj widzimy, mamy kilka tur na przygotowanie, ewentualne zareagowanie. Też jest fajnie zrobione, że nie ma tak, że jest event armia wikingów, stryk i w tej samej turze jest armia wikingów pod naszą stolicą. Nie, tam my wcześniej dostajemy zawsze informacje chwilę i faktycznie możemy pokombinować, jak nie ma armii pod ręką, jak się obronić. Kolejną rzeczą w Thrones of Britannia, która jest podobna chyba do Trzech Królestw, jeżeli się nie mylę, jest to, w jaki sposób rekrutujemy armię i ją wyposażamy. No, wybieramy jednego z generałów, możemy stosować się w sensie co chcemy zrobić, czy to ma być armia podtoporników, włóczników i tak dalej, to możemy szukać odpowiednich perków, ich statystyki porównywać, ale chodzi o to, że armię rekrutujemy, jednostki rekrutujemy od zaraz, z tym, że mają bardzo niskie stany osobowe. Możemy sobie wybrać ile chcemy, dopóki nam starczy kosztów rekrutacyjnych. Możemy od razu ich zrekrutować. Oni się pojawią od razu jako takie zalążki oddziałów, które z czasem co turę będą po prostu się uzupełniać. Dlatego posiadanie dużej ilości żarcia, nie tylko bycie bieżąco na plus, ale również w magazynach oraz posiadanie dużych zaopat, dużych zapasów logistycznych dla armii jest kluczowe, jeżeli chcemy na przykład bardzo szybko tworzyć nowe jednostki i nie czekać kilku tur, aż się uzupełnią. No mechanika ma swoje plusy i minusy. W różny sposób można to wykorzystywać. Fajne jest to, że oczywiście poza miastami uzupełniają się wolniej. Poza miastami nie można też rekrutować jednostek. Trzeba być w trybie garnizonu, który tutaj bardzo ogranicza zasięg ruchu, jeżeli chcemy się rekrutować na nowo. Więc nie ma tak, że jesteśmy gdzieś na jakimś wypizdowiu i nagle ni stąd ni zowąd zrobimy sobie pełną armię, bo zrekrutujemy. Jeszcze tryb globalnej rekrutacji. Pozdrawiam, wyrób Total War podobny, zwany Warhammerem. Tylko tak jak na mapach bitewnych trzeba faktycznie, taktycznie, logistycznie podejść do prowadzenia bitew, tak samo wyposażanie i sterowanie armiami. Na przykład, żeby zimą nie oblegać gdzieś dalekiej osady wroga, bo nam logistyka siądzie, trzeba to dobrze rozkminić i przygotować się na długiej wojny i długiego konfliktu. To były plus minus, najważniejsze rzeczy, na jakie zwróciłem uwagę rozgrywając sobie de facto niedawno dwie kampanie. Jedną rozegrałem na czystej podstawce bez modyfikacji, a drugą właśnie rozegrałem z drobną paczką modyfikacji, która właśnie tenteguje takie najbardziej problematyczne sprawy. I w obu przypadkach grało mi się dobrze. Tą drobną paczką modów zdecydowanie lepiej mogę wam podrzucić w linkach, te najprostsze mody, które wpływają, że te Thrones of Britannia jeszcze lepiej się klika. Chociaż poruszmy jeszcze jedną kwestię, bo tutaj w menu głównym jest taka zakładka w postaci DLC. Ona nie bez powodu jest nieaktywna i świeci się na szaro, ponieważ Thrones of Britannia miał tak fatalny początek, tak negatywnie został przyjęty w premierze i po miesiącu, kilku tygodniach de facto baza graczy się wypaliła, że ja się nie dziwię, że oni zrezygnowali z rozwoju i dodawania DLC-ków, bo Thrones of Britannia, wbrew pozorom, ma potencjał i tam pewnie DLC-ki były szykowane. DLC pewnie pozwalający, który pozwoliłby nam grać jako te najazdy wikingów,
ci prawdziwi pogańscy wikingowie ze Skandynawii, którzy jeszcze próbują rajdować Wyspy Brytyjskie. Pewnie planowali DLC-ka na Conquest Normański. Troszeczkę późniejsza data startowa, ale to aż się prosiło o kampanię Wilhelma Zdobywcy. Jedyny chyba DLC-k, jeżeli się nie mylę, to jest Blood and Gore na efekty krwi. Chociaż ten DLC na lepsze efekty walki chyba też jest darmowy, bo Thrones of Britannia tak źle się przyjęła i tak źle się sprzedawała i sprzedaje, że za darmo go wrzucili. Nie dziwię się w ogóle. Dlatego patrząc na to wszystko i oceniając Thrones of Britannia pozytywnie, nawet nie patrząc na to, że część rzeczy trzeba sobie modyfikacjami zatentegować, to podstawa jest dobra. Mody są i powstają nowe, nawet całkiem niedawno miał update, całkiem spora modyfikacja. Zacząłem się zastanawiać, co poszło nie tak, że Thrones of Britannia nie dość, że jest słabo klikalnym Total Warem, to przez większość graczy jest zapomnianym, dosłownie niegrywalnym na poziomie wymarłych produkcji, które się kompletnie grywalnie nie przyjęły. Może będziecie mieli inne przemyślenia, inne macie doświadczenia z Thrones of Britannia, to zachęcam do komentarzy, to zawsze będzie jakaś możliwość do odniesienia się i porównywania doświadczeń i może coś wspólnego jeszcze wykminimy więcej. Generalnie po pierwsze, Thrones of Britannia ma w przeciwieństwie do większości topowych Total Warów ograniczoną mapę kampanii do samych Wysp Brytyjskich, no i ograniczony czasowo do danego wątku historycznego, czyli tych najazdów i walkach na Wyspach Brytyjskich. Duża część graczy Total Warowych gra w Total Wary, które po prostu im historycznie, klimatycznie pasują. A że Thrones of Britannia jest nakierowany właśnie na tych wikingów, o ile temat ciekawy, no to nie wszystkich na tyle zaciekawia, żeby klikać. Kolejna kwestia to optymalizacja. Znaczy z jednej strony wszystkie Total Wary i duża część gier teraz jest taka moda, że wychodząc to optymalizacyjnie leżą i na przykład, nie wiem, Rom 2 potrzebowało 2 lat, żeby zostać wytentegowany, wyprostowany. Attila dalej jest niegrywalna, jeżeli chodzi o optymalizację. I Thrones of Britannia, a jeżeli się nie mylę, to też na początku FPS-ami i stabilnością nie grzeszył. Z własnego doświadczenia mogę teraz powiedzieć, no przy mocnym PC-cie, nie oszukujmy się, ale przy rozegraniu tych 2 kampanii po kilkadziesiąt, tam nawet ponad setkę tur niektóre, to jest optymalizacyjnie dobrze, bez żadnych crashes, bez żadnych ścinek, nawet przy dużych bitwach, oblężeniach, gdzie tam te osady płoną i sceneria też się ładnie hajcuje, to wszystko ładnie działało. Jednak myślę, że to, co najbardziej wpłynęło na to, że Total War Thrones of Britannia był tak słabo odbierany i dzisiaj jest zapomniany Total Warem, że on z założenia miał być poboczną produkcją. Poboczną produkcją, bo chwilę przed premierą Thrones of Britannia, jakieś tam chyba niecałe pół roku wcześniej, wyszedł co? Warhammer 2! Tak więc taka Brytania nie miała żadnych szans marketingowo dorównać Warhammerowi, który wyszedł tam niespełna bodajże pół roku wcześniej. Raczej żadnych nowych graczy, którzy potencjalnie by sięgnęli po strategię z Total Warów, żadnych nowych graczy Brytania by nie przyciągnęła jakimiś ciemnymi, mrocznymi wiekami średniowiecza wczesnego z najazdami wikingów w porównaniu na przykład do reklamowanego, świecącego, tandetnego Warhammera. A tych klasycznych graczy Thrones of Britannia pewnie na początku odrzuciła optymalizacja, no i problematyczność niektórych mechanik, które dzisiaj możemy sobie od ręki zatentegować modyfikacjami, jak choćby te wspomniane już wcześniej garnizonowanie pomniejszych miasteczek. I pewnie gdzieś tam na szczycie korpo zapaliły się czerwone wykresiki odnośnie Thrones of Britannia, że nowych graczy nie przybywa, bo nowi gracze wolą tego tandetnego, święcącego Warhammera, natomiast klasyczni gracze się odbijają i dalej sobie pykają Roma 2, Attilę czy Shoguna. Także patrząc na to pewnie uznali, że no, szkoda marnować czas i potencjał. Dlatego update'ów mniej, DLC-ków nie było, no i Thrones of Britannia zapadło się samo w sobie. I wiecie co? I chyba identyczny schemat jest w przypadku Pharaon Dynasties, jeżeli chodzi o to, jak gra została uśmiercona przez samego wydawcę. Ale myślę, że to jest temat na inną pogadankę. Jeżeli chcecie podobne pogadanki, dywagacje na temat Total Warów i tak dalej, no to dajcie znać w komentarzach. Jakiś temat zarzućcie, to może coś tutaj upichcimy wspólnie. Natomiast słowem podsumowania, no co, no ja osobiście mogę polecić Thrones of Britannia. Jeżeli wszystko dobrze rozplanuję, to za niedługo będzie seria, sami sobie będziecie mogli się przekonać, jak się Brytanię klika, albo przetestować. Brytania jest tania, można sobie pobrać, kupić, pobrać, poklikać.
Mechanicznie, gameplayowo dobry Total War, tylko trzeba mieć na uwadze, że gramy w specyficznym regionie i specyficznym okresie, więc nie każdy się po prostu tam odnajdzie, nie każdy będzie z uśmiechem na twarzy, z toporem w ręku szturmował anglosaskie kościółki. Tak. I myślę, że tym słowem zakończymy dzisiejszą pogadankę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, następnego. Cześć, cześć.